Amerykańscy naukowcy, panowie Mungi Gabriel Bevendi, Louis Eugene Bruce i Aleksej Iwanowicz Jekimow zostali uhonorowani za odkrycie i syntezę kropek kwantowych. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Monge Bavendi, Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA, Louis Bruce, Columbia University, USA, and Alexei Yekimov, Nanocrystals Technology Incorporated, USA, for the discovery and synthesis of quantum dots. The smallest quantum dots shine in blue, while the bigger ones shine in yellow and red. They only differ in size, nothing else. And the size changes a lot of their properties, thermal, electric, magnetic, etc. Thank you, Professor Åqvist. And now Professor Heine Linke will give us a more detailed presentation. Quantum mechanics predicts that if you take an electron and put it into a small space, the electron's wave function gets compressed. And the smaller you make the space, in this case the particle, the larger the energy of the electron. If you can store more energy in an electron, it can also give more energy to a photon. So the light emitted from a small space, electron in a small space, will be more blue, and that from a larger space will be more red. Tegoroczne przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii nie obyło się bez skandalu, gdy informacja o laureatach wyciekła przed ich oficjalnym powiadomieniem. Szwedzkie media podały, że nazwiska zwycięzców wyciekły na kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem. Jury Nobla wyraziło głębokie ubolewanie z powodu przecieków przed oficjalnym ogłoszeniem zwycięzców Nagrody Nobla z chemii 2023. Good morning. My name is Thomas von Heine with Public Service Swedish Television. Something unusual happened this morning in that your names were actually published a few hours early. Did you, by chance, have someone called you already earlier and said something about this, or did you hear about it, or? No, I didn't know. I was awakened by the Swedish Academy. I was sound asleep. So no, I didn't hear anything about it. Okay. Yes, please. Yes, David Keaton from the Associated Press. In the early hours of this morning, the names of the winners and for the prize for which the science for which they were awarded was leaked in Swedish media. This was known for about 4 hours now. Would you care to maybe explain how this might have happened and provide sort of, safeguards? What are the safeguards that exist around this, around the prize in general? Thank you. Let me say that this is, of course, very unfortunate. We deeply regret what happened, for sure. There was a press release sent out for us for still unknown reasons. We have been very active this morning trying to find out what actually happened, but at this place we don't know that. We deeply regret that this happened. The important thing is that it did not affect the awarding the prize recipients in any way. Nominating and evaluating Nobel Prizes is a very long process that goes on for a very long time. And a decision about the prize is not taken until the Academy has met, and the Academy met this morning. Już 4 naukowców pracujących nad kropkami kwantowymi zostało wcześniej uhonorowanych Nagrodą Nobla, chociaż nie za same kropki. Klaus von Klitzing w 1986 roku za odkrycie całkowitego kwantowego zjawiska Halla w fazie dwuwymiarowym gazie elektronowym w strukturze metal-tlenek-półprzewodnik oraz Horst Stormer, Daniel Tsui i Robert Laughlin w 1998 roku za odkrycie i wytłumaczenie teoretyczne ułamkowego kwantowego efektu Halla. Zasadniczo wystarczyłoby powiedzieć, że wszystko w realnym świecie jest kwantowe i kropka. Wszystko jest kwantowe i kropka też jest kwantowa. Ale co to oznacza, że nawet kropka też może być kwantowa?
Poza tym, że musi, skoro wszystko, co tylko istnieje, musi nosić taki charakter. Wbrew pozorom, nagrodzone kropki mają dla przykładu niewiele tylko wspólnego z faktem, że nie istnieją matematyczne kropki, czyli punkty o zerowym rozmiarze przestrzennym, a sama przestrzeń jest skwantowana do rozmiarów kropek o rozmiarze, jeśli czymś w ogóle określonym, to nie mniejszym od tzw. długości Plancka, to znaczy 0,16 razy 10 do minus 33 mm. Molecules are made of atoms, atomic nuclei are made of neutrons and protons, and the neutrons and protons are made of quarks and gluons. Many physicists think that this is not the end of the story, but that quarks and gluons are made of even smaller things. For example, the tiny vibrating strings that string theory is all about. But then what? Are strings made of smaller things again? Or is there a smallest scale beyond which nature just does not have any further structure? Does nature have a minimal length? When physicists talk about a minimal length, they usually mean the Planck length, which is about 10 to the minus 35 meters. The Planck length is named after Max Planck, who introduced it in 1899. 10 to the minus 35 meters sounds tiny, and indeed it is damn tiny. What's so special about the Planck length? The Planck length seems to be setting a limit to how small a structure can be, so that we can still measure it. That's because, to measure small structures, we need to compress more energy into small volumes of space. When I speak about a minimal length, a lot of people seem to have a particular image in mind, which is that the minimal length works like a kind of discretization, a pixelation of a photo or something like that. But that is most definitely the wrong image. The minimal length that we are talking about here is more like an unavoidable blur on an image, some kind of fundamental fuzziness that nature has. It may, but does not necessarily come with a discretization. What does this all mean? Well, it means that we might be close to finding a final theory, one that describes nature at its most fundamental level, and there's nothing more beyond that. Pozwolę się sobie nie zgodzić z Sabine Hossenfelder w tym miejscu. Jej opinię podziela zapewne większość współczesnych fizyków, którzy nie zrezygnowali dotąd z matematycznego pojęcia czasu i przestrzeni jako kontinuum, w którym opisuje się dotąd znane nam zjawiska fizyczne. Ba, nawet sama mechanika kwantowa w ujęciu równania Schrödingera bazuje na ciągłości tych pojęć. Jednak najgłębsza istota mechaniki kwantowej sprowadza się do tego, że zdarzenia rozgrywają się skokowo, a czas to uporządkowanie tych zdarzeń w ich łańcuchu. Podobnie dzieląca je przestrzeń ma charakter równie dyskretny. Wszystkie próby opisu w ramach matematycznej ciągłej czasoprzestrzeni zwyczajnie zawodzą i to nie dlatego, że obraz się nam w niej rozmywa, a z uwagi na jej wewnętrzny komórkowy niejako charakter. I ponownie samo pojęcie takiej elementarnej komórki nie ma fizycznego sensu, gdyż nic takiego nie istnieje. To sam przebieg i współzależność dyskretnych ze swej natury zjawisk kwantowych nadaje od pewnego poziomu, to znaczy dla odległości większych od długości Plancka, pozór przestrzeni tam, gdzie ona pozornie ma sens fizyczny. Oznacza to zatem, że postrzegana rzeczywistość jest w swej istocie dyskretna i bardziej przypomina właśnie obraz spikselizowany niż rozmyty. Przy czym owa pikselizacja ma jedynie charakter umowny. Nic nie istnieje w obrębie pikseli, ponieważ istnienie w nich czegoś zakłada istnienie nieskończenie podzielnego kontinuum. A nic takiego nie istnieje po prostu fundamentalnie. Ciągły czas i przestrzeń to iluzja wynikająca z praw rządzących interakcjami bytów i zjawisk fizycznych. Są one o tyle rozciągłe, o ile tworzą powiązane ze sobą, możliwe do wyodrębnienia zespoły takich zjawisk. O ich rozciągłości decydują takie zdarzenia jak wymiana fotonów, bozonów między cząsteczkami. Czas pokładowy dla fotonu nie istnieje. To znaczy, z jego punktu widzenia interakcje takie odbywają się natychmiastowo. No ale o tym może szerzej kiedy indziej. Wróćmy zatem do naszych kropek. W istocie oznacza to, że nie możemy powiedzieć, gdzie dokładnie znajduje się kropka kwantowa, nie tylko z tego powodu, że ogranicza nas zasada nieoznaczności Heisenberga. Tu, jeśli mamy do czynienia ze stacjonarną kropką kwantową, moglibyśmy w zasadzie określić jej położenie z dowolnie dużą dokładnością, gdyby kropka kwantowa miała cokolwiek wspólnego z kropką
czyli punktem matematycznym. Tak jednak nie jest. Jej rozmiary to rozmiary studni, nazywanej studnią potencjału, czyli obszaru sztucznie ograniczonego prawdziwymi atomami, w którym to obszarze uwięziona jest cząsteczka o interesującej własności. Jest ona świecącą cząsteczką. Mamy wrażenie, że cząsteczka została wyposażona w latarkę, a właściwie w laser emitujący fotony o tej samej długości światła. W wyniku ekscytacji pochodzących od otoczenia, to znaczy z fotonów tła, wybiera ona te tylko, które powodują przechodzenie naszej cząsteczki na wzbudzony poziom, a następnie spontaniczną emisję fotonu w wyniku przejścia cząsteczki na powrót na poziom o niższej energii i tak w kółko. W naszej studni może znajdować się dowolna cząstka obdarzona masą. Zwykle jest to elektron i dlatego kropkę kwantową często nazywamy sztucznym atomem, z którą związana jest długość fali materii zależna od energii kinetycznej tej cząstki. Studnia potencjału, z którą mamy tu do czynienia, jest typowym obiektem, w którym cząstki mogą poruszać się tylko z określonymi skwantowanymi energiami, a ich wartość jest łatwo rozwiązywana przez studentów fizyki już w pierwszych dniach semestru mechaniki kwantowej. Studenci określają długości fali cząstki, jakie może ona przybierać na przykładzie jednowymiarowej studni potencjału. Dla fali tej energia to stała planka przemnożona przez prędkość światła i to wszystko podzielone przez tę długość. W skrócie h-ni, gdzie h to stała planka, a ni to częstotliwość owej fali. Yeah, hello, Bogdan Radrajewski, Polish Television, TVP Science. I want to ask, because most of us probably heard about quantum dots in regard to the possibility of modifying the color with the size, but as we heard, the potential here is to actually modify literally every properties of such particles simply by changing their size. So what could be the possible prospects of actually using that and changing different things about the particle other than its color itself? For sure. So you're right. Many properties evolve as you go from the molecular regime of a few atoms to the bulk regime of millions and millions of atoms. And that certainly includes the properties of the surface. And the properties of the surface are properties that could be chemically reactive or photoreactive. And so there's a fair amount of work going on now in looking at photocatalysis using the quantum dots as in some way in that area. There's work looking at using the quantum dots as in flexible electronics, for instance, as carriers of electrons. So yeah, it's not just the colors, but a lot of the electronic properties evolve with the size in ways that could be interesting for applications that some people are already researching, and who knows, other applications may come about through new discoveries. Quantum dots are where the quantum magic happens. They're tiny, tiny crystals made of thousands or hundreds of atoms. Each one of these little particles is just a few nanometers in size. If I were to strike the particles with light, those electrons would behave like waves and the energy would come out as light. Na początku lat 80. ubiegłego wieku powiodło się związanie elektronów w strukturze takiej quasi-jednowymiarowej studni potencjału, czyli w tak zwanym drucie kwantowym. W istocie była to trójwymiarowa studnia potencjału o zaniedbywalnych 2 z 3 wymiarach. Druty kwantowe wykonuje się w postaci miniaturowych pasków wytrawionych w próbce zawierającej studnię kwantową. Ze względu na ograniczone możliwości litografii ich wymiary 10 do 500 nanometrów są zwykle wyraźnie większe niż grubość studni. Schodząc z tym wymiarem do grubości studni uzyskujemy kropkę kwantową. Kropka kwantowa zatem to quasi-zerowymiarowa studnia potencjału. W istocie jest to trójwymiarowa studnia potencjału o wszystkich 3 wymiarach zredukowanych do kropki fizycznej. W 1986 roku uzyskano kropki kwantowe początkowo o średnicy 250 nanometrów, aby wkrótce potem zejść do rozmiarów 30 do 45 nanometrów. Przypominam, że rozmiar atomu wodoru to 1/10 nanometra, a największe stabilne atomy tworzy pierwiastek cezu. Mają one nadal średnicę około pół nanometra. Długość fali światła o częstotliwości ni wynosi c przez ni, gdzie c to prędkość światła.
Długość fali materii, zwanej też falą de Broglie'a, dla elektronu o prędkości v i masie m wynosi h przez m razy v, gdzie h to stała Plancka, której nie należy mylić ze wspominaną już długością Plancka. Louis de Broglie był francuskim fizykiem i laureatem Nagrody Nobla w 1929 roku właśnie za odkrycie falowej natury elektronów. Dla człowieka o masie 50 kg poruszającego się z prędkością 6 km na godzinę długość fali materii równa jest około 0,8 razy 10 do minus 35 metra. A z prędkością 10 km na godzinę około 0,5 razy 10 do minus 35 metra. Długość fali de Broglie'a dla piłeczki o masie 100 gram poruszającej się z prędkością 36 km na godzinę, czyli 10 metrów na sekundę, wynosi 6,63 razy 10 do minus 34 metra. W transmisyjnym mikroskopie elektronowym, który wykorzystujemy do obrazowania w olbrzymich powiększeniach, pozwalających oglądać pojedyncze atomy, elektrony mogą być rozpędzane do połowy prędkości światła, co z uwzględnieniem relatywistycznego wzrostu ich masy daje długość fali takiego elektronu 4 razy 10 do minus 12 metra, albo 4 pikometry. Jednak dla elektronu poruszającego się w przewodniku z prądem jego prędkości są zaskakująco małe, rzędu 0,1 mm na sekundę, a długość fali de Broglie'a wynosi już jednak aż 7,3 metra. Prędkości elektronu oscylującego w przestrzeni kropki kwantowej o długości fali materii porównywalnej z tą kropką będą oczywiście leżały gdzieś pomiędzy. Istotne jest, że przejście od jednej wyższej do niższej możliwej takiej prędkości elektronu w obrębie kropki kwantowej zmusza elektron do wyemitowania fotonu o określonej długości fali światła, notabene innej niż którakolwiek z obu długości fali elektronu. Co dla wielu może się okazać ciekawe, 100-kilogramowy człowiek, zachowujący niemal zupełny bezruch, np. prędkość 3,3 razy 10 do minus 37 metra na sekundę, z grubsza w kierunku ściany z dwojgiem otwartych drzwi, miałby długość fali de Broglie'a porównywalną z takimi drzwiami. Chcąc, nie chcąc, dużo później niż wcześniej, trafiłby idealnie w drzwi jednego z całego szeregu budynków po drugiej stronie dostatecznie szerokiej drogi, przy czym nie miałby najmniejszego wpływu na to, pod który numer na tej ulicy by trafił. Miałby tylko gwarancję, że nie rozbiłby się przy tym o ścianę. Nastąpiłoby to oczywiście po czasie zarazem dużo dłuższym niż czas istnienia znanego nam wszechświata. Jeśli sobie wyobrazimy elektron w modelu orbitalnym Bohra, atomu wodoru, we wzbudzonym stanie energetycznym długości fali materii, która to fala zmieściłaby się na orbicie kołowej o rozmiarze pi razy 10 do minus 10 metra, to średnica atomu wyniosłaby 10 do minus 10 metra, czyli 1 angstrem. W ogólności elektrony upakowane są w atomach na orbitalach o dużo bardziej wymyślnych niż kołowe formach geometrycznych. Z tym drobnym zastrzeżeniem, że pojęcie orbitalu ma sens wyłącznie w ramach tzw. przybliżenia jednoelektronowego i w istocie nie ma bezpośredniej, a tym bardziej przedstawionej właśnie, interpretacji fizycznej. Jednak, jak się domyślamy, Demokryt nie był daleko od swoich wyobrażeń atomów jako elementarnych cząsteczek z haczykami. W swej istocie orbitale poszczególnych atomów, zazębiając się ze sobą, gdy funkcje falowe prawdopodobieństwa znalezienia poszczególnych elektronów, przenikając się wzajemnie w przestrzeni sieci krystalicznej, tworzą w efekcie jedno bardzo niejednorodne i dynamicznie zmieniające się pole elektromagnetyczne, powiązane z drgającymi w swych węzłach dodatnio naładowanymi jądrami atomów, w trudną do rozerwania strukturę utworzonego przez nie wszystkie razem ciała stałego. Kropka kwantowa to coś podobnego do atomów w takiej strukturze, ale bez jego jądra. Dlatego odpowiedniki orbitali są tu o wiele prostszymi rozwiązaniami geometrii funkcji falowej elektronu, drgającego w takiej w istocie trójwymiarowej studni o rozmiarach kropki fizycznej, zwanej wraz z takim elektronem układem kropki kwantowej właśnie. Innymi słowy, kropka kwantowa to niewielki obszar przestrzeni ograniczony w 3 wymiarach barierami potencjału, nazywany tak, gdy wewnątrz uwięziona jest cząstka o długości fali materii porównywalnej z rozmiarami kropki. Dlatego właśnie opis zachowania cząstki musi być przeprowadzany z użyciem mechaniki kwantowej. Tu warto zaznaczyć, że w istocie wszystkie procesy fizyczne mają charakter kwantowy.
ale dalece nie wszystkie potrafimy tak łatwo rozwiązać. Dlatego dla bardziej złożonych układów stosujemy nie zawsze kwantową fizykę statystyczną. Podobnie jak dla obiektów o dużej masie nie posługujemy się ich własnościami falowymi, tylko odwołujemy się do dominujących efektów powodujących lub nie powodujących wyraźne zakrzywienie czasoprzestrzeni w dużej skali, to znaczy na odległościach dużo większych niż nie tylko długość Plancka, ale i rozmiary atomu, a nawet pokoju. Przypominam, że podobnie w samym atomie elektrony mogą przychodzić pod wpływem kwantów energii dostarczanych z zewnątrz. Mogą przychodzić do stanów o wyższej energii, co nieco przypomina przechodzenie na wyższą orbitę stacji kosmicznej ISS-1, która w wyniku impulsu energii chemicznej spalania w ciągu kilkudziesięciu sekund działania silnika rakietowego przychodzi na wyższą orbitę. W wyniku tarcia o bardzo rozrzedzone, wysokie warstwy jonosfery stacja spontanicznie po jakimś czasie opada na powrót na niższą orbitę i cykl należy powtórzyć, inaczej spłonie w gęstszej atmosferze. Energia stacji przekazywana jest niezliczonym cząsteczkom atmosfery, jonosfery w czasie takiego hamowania w postaci niezliczonej liczby kwantów energii. Jak widzimy, wszystko w przyrodzie, a nawet technice jest tak naprawdę skwantowane. Elektron natomiast pozbywa się spontanicznie jednego tylko kwantu, przeskakując na tę niższą orbitę, gdyż w naturze wszystko wcześniej czy później spontanicznie dąży do zajęcia stanu o niższej energii, które to zjawisko nazywamy entropią. Akurat w przypadku wzbudzonego elektronu czas życia, pobytu w tym stanie o wyższej energii jest bardzo krótki. Jego ponowne wzbudzenie w kropce kwantowej jest również niemal natychmiastowe i kropka zdaje się świecić w sposób ciągły. To znaczy emituje foton za fotonem, a konieczna ku temu energia dostarczana jest w niezmiennych solidnych porcjach, czyli kwantach, z zewnątrz, gdy kropka wybiera z tła kwanty w postaci fotonów o określonej energii. Kropki kwantowe, ze względu na niezwykłe właściwości wynikające z rozmiarów nanometrowych, są znacznie bardziej stabilnymi i precyzyjnymi znacznikami niż stosowane dotychczas w diagnostyce medycznej barwniki organiczne. Stworzenie takich kropek sprawnie działających w układach biologicznych trwało wiele lat. W laboratoriach Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis prowadzone są badania nad możliwością śledzenia wędrówki wirusa w organizmie za pomocą kropek kwantowych. Oświetlone promieniowaniem określonej długości fali kropki kwantowe, złożone m.in. z atomów złota lub krzemu, emitują wyraźne światło umożliwiające prześledzenie położenia bądź trasy wędrówki cząsteczek wirusa we wnętrzu żywej tkanki. Wszystkie te argumenty wskazują na fakt, że odkrycie kropek kwantowych może stać się przełomem w diagnostyce medycznej. Jak wszędzie poza beczkami miodu, także i tu pojawiają się łyżeczki dziegciu. Niektóre niedawne doniesienia wskazują też na możliwe zagrożenia wynikające z zastosowania kropek kwantowych i nanotechnologii w ogóle. Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Karolina Północna stwierdzili, że kropki kwantowe mogą przenikać przez skórę, która została uszkodzona np. przez otarcie czy niewielką nawet rankę. Badali krótkoterminowe oddziaływanie kropek kwantowych na skórę i organizm szczurów. Nie penetrowały one ich skóry, dopóki nie była uszkodzona. Jednak już niewielkie nawet skaleczenie czy zadrapanie powodowało, że cząsteczki przenikały przez skórę, docierając nawet do systemu krwionośnego. Congratulations, Professor Bawendi. This is Caixin Media from China. I have one question. How do you view the prospect of quantum computing and quantum computers based on quantum dots? Thank you. This is an area of research, and I don't know what the future holds, and so it'll be very exciting. I think there's still a lot of exciting work to be done in this field. That's for sure. Hello, this is Caixin Media from China, and mostly the quantum research are mainly focused on physics. So why this year is given to chemistry? Thank you. Professor Ahlqvist or I think Lincoln? I can answer that. The way of making quantum dots, so there's a root of this field in semiconductor physics, I would say. Over many years, similar phenomena had been pursued in semiconductor physics, not at least in the 60s, 70s, when microelectronics was sort of experiencing its first boom. These quantum phenomena that are present, for example, in optoelectronics are confined into structures. They are more about devices than materials.
The discovery here is for actually purifying quantum effects to actually become materials you can touch. You can dry these quantum dots. You have powders that are have these new material properties. And the methods of doing this come from chemistry, and in many ways also what you can then continue to do with them, for example, to treat them so that you can use them in biomedical applications, are methods of chemistry. And it's really chemists who have contributed to that field. Yeah, now. I wonder how your thoughts went when you decided to give a Russian scientist this award, giving this time with the war in Ukraine to shine the light on Russia and to invite him to the Nobel Prize dinner. I understand the question. First, we are not involved in the invitation to the Nobel Prize ceremony. That's the Nobel Foundation that does that. When it comes to selecting prize awardees for the Nobel Prize, we simply follow the procedure of identifying the most important discoveries. Having done that, we identify the most important contributors to that finding, those findings, without paying any respect to nationality or any other factors for that meaning. And that means that nationality doesn't matter here, and that's also exactly in accordance with the will of Alfred Nobel, who said that the most worthy person should receive the prize irrespective of nationality. Follow up? In your regard, do you think that this scientist should go to the Nobel banquet? Should he be invited to this banquet or not? What's your opinion on that? We don't have any opinion with that. We work with awarding the most important research, and then the Nobel Foundation is responsible for the ceremony.